Do zrobienia tej torebki ja wykorzystam sznurek poliestrowy marki Radkar. To jest sznurek w wersji grubszej niż poprzedni, dostępny na stronie Radkara. Ten sznurek ma średnicę 5 mm. Jest cudny, bardzo przyjemnie się nim wyplata. Będę wykorzystywała szydełko w rozmiarze 6 mm i na torebkę taką jak właśnie na tych zdjęciach początkowych potrzeba dokładnie 2 motki takiego sznurka. Będę Wam pokazywała krok po kroku, jak tą torebkę zrobić. Ja będę robiła dzisiaj torebkę jednokolorową, natomiast oczywiście można wykorzystać 2 różne odcienie, można nawet wprowadzić 3 różne odcienie i zrobić torebkę, która będzie miała troszeczkę inny efekt. Bardzo fajny jest ścieg, którym będziemy dzisiaj pracować. On troszeczkę wygląda jak robiony na drutach. Zresztą za chwilę Wam to pokażę z bliska, a teraz szydełka w dłoń i zabieramy się do pracy. Zobaczcie, tak wygląda splot. Takie wyraźne żeberka, wyraźne można powiedzieć warkoczyki ściegu są w środku. Bardzo fajnie ten ścieg się sprawdza. To jest część właśnie mojej torebki dwukolorowej. A teraz zabieram się za ten cudny, beżowy odcień i będę robić torebkę w takim bardziej klasycznym, jednokolorowym wydaniu. Na początek szydełkowania warto zrobić to, co ja zrobiłam przed chwilą, czyli opalamy sobie końcówkę sznurka, żeby nam się po prostu niteczki żadne tutaj nie uwalniały i nie pyliły. A teraz już ja się zabieram za szydełkowanie. Możecie sobie wykonać na początek małą próbkę ściegiem, który zaraz pokażę, żebyście mogły sprawdzić, czy Wasza próbka zgadza się z moją próbką. Jeżeli się nie zgadza, jeżeli jest za ciasno, można powiększyć szydełko, można zmienić szydełko również na mniejsze, albo po prostu zaplanować sobie dłuższy czy krótszy łańcuszek. Ja będę startowała od 45 oczek łańcuszka szydełkiem 6 mm. Moja próbka wychodzi w ten sposób, że jeden półsłupek nawijany to 1 cm. Więc będę robiła na początek łańcuszek, który po obrobieniu półsłupkami nawijanymi pierwszym rzędem będzie miał dokładnie 45 cm. Składam sznurek na krzyż, tak żeby długa końcówka idąca do kłębka była na górze. Wkładam szydełko do środka, pobieram, przeciągam i tej pętelki jeszcze nie zaciągam za mocno, bo w tej pętelce również będę szydełkować. Uznam ją za pierwsze oczko łańcuszka, zatem jeszcze 44 oczka. ...45 oczek łańcuszka łącznie zrobione. Teraz robimy dodatkowe oczko łańcuszka do góry, którego nie liczymy już do tego łańcuszka, tylko to jest takie oczko do podniesienia robótki wyżej. I teraz robimy jeden pełen rząd półsłupków nawijanych, czyli robimy narzut nitki na szydełko, tak jakbyśmy chciały zrobić słupek i wbijamy się teraz w ostatnie oczko łańcuszka początkowego, czyli pomijamy oczko zrobione na podniesienie robótki wyżej, wbijamy się w to oczko, pobieramy, przeciągamy, mamy 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez wszystkie 3, to jest półsłupek nawijany. I znowu narzut nitki na szydełko, wbijamy się w kolejne oczko, pobieramy, przeciągamy przez 3 i tak pracujemy półsłupkami nawijanymi aż do końca rzędu. I ostatni półsłupek nawijany w tej pętelce właśnie tutaj początkowej. Zaciągamy sobie tą wolną końcówkę maksymalnie, żeby nic nam się tutaj nie spruło. I mamy pierwszy rządek zrobiony. Od następnego rzędu już zaczynamy zwężanie tej części do góry. Musimy wykonać robótkę, która będzie w kształcie takiego kielicha. W ten sposób. Jesteśmy na tym etapie. Tu ma być kielich taki jakby zwężany do góry, więc zaczynamy zwężanie po jednej i po drugiej stronie tego obrobionego łańcuszka i zaczynamy to robić już od tego rzędu. Oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę i teraz zobaczmy, jak są zbudowane oczka przy wykonaniu półsłupków nawijanych. Na górze są prawidłowe oczka, te literki V, tutaj jest tylna nitka oczka, to jest przednia nitka oczka, a tu pod spodem
są nitki takie dodatkowe. Jak spojrzymy w ten sposób, to też nam się wydaje, że tutaj są takie literki V i interesują nas te nitki poprzeczne bezpośrednio pod oczkami. Tu, 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 tu. W te nitki właśnie będziemy się wbijać. Rozpoczynamy od pierwszego oczka, to jest pierwsze oczko, pod nim jest nitka, a tutaj jest drugie oczko, druga nitka i te dwa oczka będziemy razem łączyć. Narzut nitki, tak jak na półsłupek nawijany, pobieramy tę pierwszą pętelkę, pobieramy sznurek, przeciągamy pod spodem, wbijamy się w następną pętelkę, trzecią pętelkę pod oczkiem, znowu pobieramy, przeciągamy i mamy teraz 4 pętelki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez wszystkie 4. W ten sposób mamy połączone te dwa oczka w jedno i już rozpoczynamy nasze zwężanie. Myślę, że dobrym zabiegiem będzie założenie sobie znacznika na to oczko, które tutaj powstało. Żeby nam się nie pomyliło, gdzie jest ostatnie oczko, że ono nie jest tutaj gdzieś pod którąś z tych nitek, tylko że to jest ostatnie oczko tego rzędu. Myślę, że do tej robótki dobrze jest przygotować sobie 2 znaczniki, żeby przy tym zwężaniu i później przy rozszerzaniu móc sobie je zakładać. Znacznik założony. Przechodzimy do kolejnych oczek. W kolejnych oczkach, aż prawie do końca, wykonujemy półsłupki nawijane, wbijając się właśnie w te trzecie pętelki, czyli nie w oczka, nie w oczko, tylko w tylną pętelkę, w pętelkę, która jest pod oczkiem. Robimy półsłupek nawijany, narzut nitki, następna, trzecia pętelka, półsłupek nawijany i tak pracujemy prawie do końca rzędu, aż zostaną nam już tylko 2 oczka do końca. Sprawdzając, ile nam oczek do końca zostało, patrzymy właśnie na oczko u góry. Tak będzie najłatwiej. Spotykamy się na końcu rzędu. Zbliżam się do końca rzędu i tak jak wspomniałam, sprawdzamy sobie, możemy sobie obrócić, żeby zobaczyć, gdzie są ostatnie oczka. To jest ostatnie oczko tego rzędu, tutaj. To jest ostatnie oczko, więc to jest przedostatnie oczko i te 2 oczka również będziemy łączyć w jedno. Zatem jeszcze tylko jeden półsłupek nawijany mi został pod tym oczkiem, pod tą pętelką trzecią i teraz mamy 2 ostatnie oczka. I tutaj mamy trzecią pętelkę, tak, jest oczko i pod nim jest pętelka, a tutaj jest poprzeczna pętelka, ona tak troszkę idzie do góry, pod tym oczkiem. Zakończenie rzędu robimy w ten sposób, że łapiemy nie tylko tę pętelkę, ale łączymy również ją z tą pętelką tutaj. I robimy to w następujący sposób. Narzut nitki. Wbijamy się pod tę trzecią pętelkę tego drugiego oczka, pobieramy, przeciągamy. Następnie wbijamy się pod trzecią pętelkę i pod tą pętelkę wyżej tego ostatniego oczka, pobieramy, przeciągamy i znowu mamy 4 pętelki na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez 4. I to już widać, że nam zaczyna tutaj się kłaść ładnie ten brzeg. Przechodzimy do następnego rzędu, robimy identycznie jak poprzednio, oczko łańcuszka obracamy i znowu 2 pierwsze oczka łączymy w jedno i 2 ostatnie łączymy w jedno, a we wszystkich pozostałych pod trzecią pętelkę robimy półsłupek nawijany. Dzięki temu, że robimy pod tą trzecią pętelkę, całe oczko nam się skręca, tak jak tutaj, i całe oczka wychodzą jakby na zewnątrz robótki, przez co powstaje ten warkoczyk taki tutaj właśnie, takich literek V wchodzących jedna w drugą. Dobrze, zabieramy się za łączenie 2 kolejnych oczek. Tutaj jest pierwsze oczko tego rzędu, pętelka poniżej, narzut nitki, wbijamy się pod tą pętelkę, pobieramy sznurek, przeciągamy, wbijamy się pod następną pętelkę następnego oczka, pobieramy, przeciągamy, 4 nitki na szydełku,
pobieramy, przeciągamy przez 4 i również tutaj ja sobie dla bezpieczeństwa i dla ułatwienia na to oczko, które powstało, zakładam znacznik. Teraz pracujemy półsłupkami nawijanymi pod trzecią pętelkę, aż prawie do końca rzędu i tam się spotkamy. Z tamtej strony znacznik już jest, więc pokażę Wam za chwilę, jak dojdziemy do końca, jak zlokalizować sobie to przedostatnie i ostatnie oczko, które będziemy łączyć razem. Zatrzymałam się prawie przy końcu rzędu i teraz zobaczcie, tu mam założony znacznik. To jest ostatnie oczko. Czyli raz, dwa, 3 oczka mi zostały do końca. Zatem w tym trzecim od końca jeszcze robię normalnie półsłupek nawijany pod trzecią pętelkę, a teraz to oczko i to oczko będę łączyć razem. Ściągam sobie znacznik. Znacznik był założony na całe oczko, więc ja już teraz po ściągnięciu widzę, że będę łączyć tę trzecią pętelkę tutaj z tą pętelką, dolną pętelką oczka. Narzut nitki. Wbijamy się pod przedostatnie oczko, pod tą trzecią pętelkę, pobieramy, przeciągamy. Następne oczko, tylna ta trzecia pętelka plus pętelka oczka. Zobaczcie, ta ostatnia pętelka oczka zostaje tutaj nam z przodu. Pobieramy, przeciągamy. 4 pętelki na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez 4. Oczko łańcuszka, obracamy robótkę i znowu to samo zaczynamy identycznie. Pod pętelkę trzecią pierwszego oczka pobieramy, przeciągamy. Pod pętelkę drugiego oczka pobieramy, przeciągamy, przerabiamy przez 4. Zakładamy znacznik na oczko, które powstało. I tak sobie pracujemy. Ja Wam proponuję dla ułatwienia, ja to również zrobiłam i robię teraz tutaj na boczku, zaznaczać sobie na kartce, normalnie kreseczkami, który rząd robimy. Ponieważ torebka musi być symetryczna, musimy zrobić symetrycznie liczbę rzędów ze zwężaniem i później liczbę rzędów z rozszerzaniem. Ja to zrobiłam w ten sposób, że zaznaczyłam sobie, że pierwszy rząd to jest rząd HDC, czyli półsłupków nawijanych, a następnie zaznaczam sobie kreseczkami, dosłownie kreseczkami na kartce, każdy kolejny skończony rząd tych ze zwężaniem. I ja już wiem, na podstawie mojej pierwszej próbki, że mam zrobić dokładnie 8 rzędów ze zwężaniem. Czyli teraz już postawiłam 2 kreski, że już 2 rzędy są zakończone. Zaczynam trzeci rząd ze zwężaniem i po skończeniu go postawię sobie na kartce trzecią kreskę. Będę wiedziała, że już mam 3. To jest taka bardzo prosta metoda, ale myślę, że sporo ułatwia. Zatem robimy dalej rzędy ze zwężaniem. Wszystkie tak samo, po prostu nam to tutaj będzie szło w tą stronę. Łączymy 2 przednie, łączymy 2 tylne oczka i spotykamy się, kiedy te 8 rzędów będzie już gotowe. Mam już 8 rzędów. Zobaczcie teraz, jak to fantastycznie się prezentuje, kiedy te brzegi nam tu ładnie tak wystają, można powiedzieć. Bardzo fajny jest ten ściek, bardzo go lubię. Zrobiłyśmy już teraz 8 rzędów z tym zwężaniem, więc teraz pora na część bez zwężania. Zbyt wielkiej filozofii i trudności tutaj absolutnie nie będzie. Po prostu w tym miejscu robię też, tak jak zawsze, oczko łańcuszka, obracam robótkę. I teraz jedyna różnica jest taka, że nie robimy łapania tutaj 2 oczek razem i tutaj 2 oczek razem, tylko po prostu w każdym oczku robimy po jednym półsłupku nawijanym pod tę trzecią pętelkę, więc teraz robię narzut nitki na szydełko, wbijam się pod pierwszą tą pętelkę pierwszego oczka i robię tutaj półsłupek nawijany. Też sobie w to miejsce założę znacznik, dlaczego nie. Będzie mi wygodniej zlokalizować po obrocie ostatnie oczko. Robię po jednym półsłupku nawijanym w każde oczko. Spotkamy się pod koniec okrążenia. Pokażę, jak pracujemy z tej strony. Końcówka okrążenia. Tutaj mamy już 2 ostatnie oczka. W przedostatnie robimy normalnie półsłupek nawijany w trzecią pętelkę. Czyli już tutaj również nie łączymy tych oczek na końcu. Ściągam znacznik i ostatni półsłupek nawijany robię również pod te 2 pętelki, czyli tą trzecią pętelkę i dolną pętelkę oczka. Ta górna pętelka oczka jest
tutaj i ona tutaj zostaje, a my robimy pod tą i pod tą ostatni półsłupek nawijany. Ja również mam przygotowaną z boku kartkę, na której teraz sobie zaznaczę kreseczkę, że pierwszy rząd półsłupków bez zwężania i bez rozszerzania już zrobiłam. Mam wymierzone, że chcę zrobić dokładnie 6 takich rzędów bez zwężania, bez rozszerzania, więc już sobie postawiłam kreskę, że pierwszy rządek zrobiony. Obróciłam robótkę po zrobieniu oczka łańcuszka, narzut nitki, wbijam się pod trzecią pętelkę pierwszego oczka, robię pierwszy półsłupek nawijany, założę sobie na niego znacznik i pracuję znowu do końca rzędu i sobie zaznaczę, że drugi rząd zrobiony i w ten sposób wykonuję dokładnie 6 rzędów. Po ich zrobieniu spotkamy się, pokażę Wam, co robimy dalej. Po zrobieniu 6 rzędów bez odejmowania i bez dodawania mamy już tutaj tę prostą część gotową. No i pora teraz zrobić część, która będzie nam się rozszerzała. Więc tak jak tutaj robiliśmy na początku i na końcu rzędu łączenie dwóch oczek w jedno, tak teraz na końcu rzędów po jednej, po drugiej stronie będziemy dodawać dodatkowe oczka i zaczynamy to już od tego miejsca i znowu będzie tych rzędów 8, dokładnie tyle samo co tutaj, a na koniec jeden rząd samych półsłupków nawijanych pod trzecią nitkę, żeby również zrobić tak jak tutaj zaczynałyśmy obrabianie łańcuszka, żeby wszystko było symetrycznie. Zatem zaczynamy. Oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę. Ja również sobie tutaj będę zakładała znacznik, żeby mi się nic nie pomyliło i robię narzut nitki na szydełko, wbijam się pod tę pierwszą pętelkę i robię tutaj pierwszy półsłupek nawijany. Na oczko zakładam znacznik, to jest już tutaj oznaczony mój pierwszy półsłupek tego rzędu. I teraz znowu narzut i wracamy do tego samego oczka i w tym samym oczku pod tą samą pętelkę robimy po prostu drugi półsłupek nawijany. I teraz pracujemy pojedynczymi półsłupkami nawijanymi w trzecią pętelkę przez cały rząd, aż do końca i podobnie jak zaczynamy ten rząd, tak samo kończymy, czyli w ostatnim oczku tego rzędu robimy dwa półsłupki nawijane. Za chwilę to pokażę. Tutaj jest przedostatnie oczko, robimy normalny półsłupek nawijany w trzecią pętelkę, a tutaj jest oczko ostatnie. I pamiętamy, że zawsze robimy tak, że w tym ostatnim oczku wbijamy się nie tylko pod trzecią pętelkę, ale również pod tę jedną z pętelek oczka i tym razem robimy tak samo, tylko że robimy pierwszy, a następnie drugi półsłupek nawijany w tym samym oczku. I w ten sposób już mamy pierwszy rządek z rozszerzaniem. Oczko łańcuszka obracamy i ponownie w pierwsze oczko pod trzecią pętelkę robimy dwa półsłupki nawijane, z których pierwszy oznaczamy. To jest nasz drugi rząd z dodawaniem. Wracamy do tego samego oczka, do tej samej pętelki, a następnie półsłupki nawijane już na całej długości i znowu jak dojdziemy do ostatniego oczka, które jest teraz tutaj oznaczone, to pod te dwie nitki robimy znowu dwa półsłupki nawijane i to będzie drugi rząd skończony. Takich rzędów ma być dokładnie 8 i wtedy się spotkamy. Jedna dodatkowa uwaga, tutaj na końcu rzędu bardzo zwracamy uwagę na to, które oczko jest oczkiem ostatnim. Tym razem na pewno przyda się znacznik. Jeżeli do tej pory radziłyście sobie bez znaczników, tym razem lepiej wziąć sobie znacznik, bo zobaczcie, co tutaj się stało. To jest przedostatnie oczko, tak? A to jest dopiero, to położone tutaj oczko, to jest dopiero oczko ostatnie. I to w tym oczku, pod te dwie nitki, będziemy robić dwa półsłupki nawijane. A zobaczcie, jak to jest tak rozłożone, to wygląda, jakby to było oczko ostatnie. Więc warto zawsze sobie zakładać znacznik, żeby bez problemu rozpoznać. Zobaczcie, tu jest oczko, czyli literka V, a tu jest ta trzecia pętelka pod oczkiem. I to pod te dwie nitki właśnie będziemy się wbijać, mimo że one są już takie jakby zwinięte na lewą stronę. Zrobiłam już 8 rzędów z rozszerzaniem i teraz nie zapominamy o tym, żeby zrobić jeszcze jeden ostatni rządek bez rozszerzania, ponieważ tutaj pamiętamy, że zrobiłyśmy na początku oczka łańcuszka początkowego i obrobiłyśmy
45 półsłupkami nawijanymi, zanim zaczęłyśmy zwężać, więc tutaj musi być symetrycznie. Już to wygląda cudnie, wyszedł dokładnie taki kształt kielichowaty, powiedzmy, jaki miał być, i już w tym momencie ja mogę sobie złożyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, i będzie wyglądało absolutnie fantastycznie. Ja już się zachwycam. W takiej wersji właśnie eleganckiej, beżowej będzie na pewno wyglądać super, ale zanim, no to robię ostatni rządek. Nic trudnego, jest to taki sam rządek jak te rzędy tutaj. Po prostu w każdym oczku robimy jeden półsłupek pod trzecią nitkę. Czyli zaczynamy tutaj, oczko łańcuszka, obracamy robótkę, właśnie kończy mi się pierwszy motek, za chwilę będę musiała zacząć kolejnym. Narzut, pierwsze oczko, trzecia pętelka, pierwszy półsłupek nawijany, kolejne oczko, półsłupek nawijany, kolejne oczko również i tak pod te trzecie pętelki. Jeżeli chodzi o wprowadzanie nowego motka, to są różne metody, albo można tutaj zastosować wplatanie podczas szydełkowania, czyli po prostu zaczniemy w pewnym momencie szydełkować nowym motkiem, a później chowamy te dwie końcówki pod oczkami. Można również związać po prostu na supełek, jeżeli nie przeszkadza Wam to, że od środka w torebce wtedy taki mały supełek będzie, albo można zastosować metodę taką, że obie końcówki opalamy ogniem nad świeczuszką, zapalniczka albo zapałka, opalamy obie końcówki i wtedy szybko, póki właśnie te końcówki są opalone i nadtopione, łączymy je razem. Można również taką metodę zastosować, natomiast trzeba dobrze spojrzeć, czy na pewno nam się tak połączyły po tym stopieniu, czy nie połączyły się po prostu za słabo. Zatem robię ten rządek do końca i spotykamy się już na wykańczaniu naszej torebki. Dodatkowy rządek zrobiony i zwróćmy uwagę teraz, jak będziemy układać torebkę do zszywania. Prawa strona torebki, patrzymy na brzegi. To jest prawa strona torebki, ta, która tutaj po jednym rządku ma od razu ten warkoczek, powiedzmy, strukturalny. Tu jest prawa strona. Na lewej stronie tak to wygląda. I teraz tak, ponieważ zakończyłyśmy u góry, a wiecie, że im mniej końcówek do chowania, im mniej końcówek do wszywania, tym oczywiście wygodniej, to ja sobie składam torebkę tak, że tutaj mam prawą stronę i teraz tak naprawdę dobrze by było zszyć te brzegi, ale tak jak wspomniałam, im mniej wszywania końcówek, tym lepiej, więc wykorzystam to, że mam pętelkę u góry, że jestem w tym miejscu i że nadal mam sznurek tutaj nieobcięty i najpierw obrobię sobie oczkami ścisłymi całą torebkę naokoło. W ten sposób już narożniki będą złapane, więc ona już będzie w odpowiednim kształcie, natomiast boki zszyję sobie na lewej stronie później i wtedy będę miała wszystko skończone. Zatem w miejscu, w którym skończyłam, mogę sobie zrobić dodatkowe oczko łańcuszka, żeby było mi troszeczkę wygodniej. I teraz obrabiamy oczkami ścisłymi ten brzeg. Jeżeli chodzi o oczka, w które się wbijamy, to nie ma to takiego ogromnego znaczenia. Lepiej zrobić tych oczek ścisłych więcej niż mniej, żeby wygłuszyć wszystkie te takie garbiki, powiedzmy, bo tutaj są przeróżne pętelki, zobaczcie. I takie przeróżne pętelki tworzą nam niezbyt jakiś taki gładki, niezbyt gładkie wykończenie. Więc można wymienić sobie nawet szydełko na rozmiar mniejsze. Zamiast 6 mm wziąć szydełko 5 mm i obrobić tutaj wszystko oczkami ścisłymi. Patrzymy oczywiście sobie raz na jakiś czas. Ja się wbijam, zobaczcie, pod pierwszą pętelkę robię od razu oczko ścisłe pod następną pętelką. Będę się starała robić je dosyć ciasno. Cały czas, raz na jakiś czas przynajmniej, sprawdzam sobie, czy te moje oczka ścisłe nie zaburzają mi kształtu torebki. Ona ma być w tym kształcie. Jeżeli zacznie nam się to za bardzo tutaj zwijać do środka, to znaczy, że zrobiłyśmy za mało oczek ścisłych i one ścieśniają nam tą torebkę. Więc lepiej kawałek spróć i poprawić, zrobić gęściej po prostu, w większej liczbie oczek te oczka ścisłe, bo nie chcemy zaburzyć kształtu, tylko chcemy uzyskać ładne wykończenie. Więc dopasowujemy i rozmiar szydełka, i to, jak mocno zaciągamy nitkę,
gęstość tego ściegu, tak, żeby, zobaczcie, wszystko tutaj, te wszystkie garbiki, nierówności, wszystkie wygłuszyć. Obrabiamy tak do tego miejsca, następnie od razu przechodzimy oczkiem ścisłym po drugiej stronie i obrabiamy z drugiej strony. Mam już obrobioną całą torebkę. Co możemy zrobić więcej? Jak sobie postawicie tę torebkę tak, no to widzimy teraz, jaka ona jest głęboka, prawda? Jeżeli chcecie, żeby mimo wszystko tutaj była troszeczkę wyższa, to możemy dalej obrabiać. Możemy dalej obrabiać. Ja jestem tutaj w tym miejscu, gdzie jest łączenie i mogę sobie pod tylną nitkę, zobaczcie, tu jest całe oczko ścisłe, pod tylną nitkę robić kolejne okrążenia oczek ścisłych. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Być może z 2 okrążeniami oczek ścisłych będzie wyglądać ten brzeg jeszcze lepiej. Zaraz zdecydujemy, czy tak zostawiamy. Zawsze spróć można przecież. Jeszcze kilka zrobię i zaraz ocenię. No i te dodatkowe oczka ścisłe znowu nam podnoszą o jakieś przynajmniej pół centymetra do góry tę torebkę. Chyba z tymi 2 rzędami nawet podoba mi się bardziej, więc ja zrobię pełne okrążenie tych oczek ścisłych pod tylną nitkę. Trochę sobie dzięki temu powiększę przestrzeń w torebce. No i wtedy się spotkamy już, tylko będą do zszycia boki, no i zamontowanie paska, łańcuszka, czy też uchwytu do ręki. Tak wygląda brzeg obrobiony 2 okrążeniami oczek ścisłych. Myślę, że wygląda super. Już teraz można sobie powolutku przygotować nożyczki, natomiast jeszcze nie, bo znowu zakończyłyśmy na brzegu, więc teraz można wywinąć sobie albo wywinąć torebkę na lewą stronę, albo jeżeli wolicie taki efekt, to można zszywać tutaj ten brzeg, który mamy na prawej stronie. Po prostu musicie sobie przetestować, jak będzie wyglądał szef, bo można zszywać igłą, taką grubszą igłą, na którą, taką igłą na przykład z dużym oczkiem plastikową, można obciąć kawałek sznurka i w ten sposób zszywać. Można zszywać oczkami ścisłymi, łapiąc całe oczka obu brzegów, łapiąc tylko jedną nitkę. Musicie sobie po prostu wypróbować ten szef. Ja sobie torebkę wywinę na lewą stronę i będę zszywała jednak mimo wszystko na stronie lewej. Przechodzę teraz sobie ładnie oczkami ścisłymi. Jeszcze zrobię tutaj gdzieś oczko ścisłe pomiędzy w tych pętelkach, które służyły tutaj jakby do obrobienia tego brzegu. Nie jest to jakieś super łatwe zadanie, bo te pętelki są ciasne, ale się udało i przechodzę oczkami ścisłymi i ja sobie będę zszywała tylko i wyłącznie wewnętrzne nitki oczka. Zobaczcie, tutaj jest całe oczko, tutaj jest całe oczko, a ja zszywam tylko i wyłącznie 2 wewnętrzne nitki i tutaj też staramy się porządnie rozciągać sobie pętelkę, która jest na szydełku, żeby te oczka ścisłe nam nie ścieśniły tego szwu. One mają zszyć, a nie doprowadzić do tego, że nam się tutaj wszystko zszyła, cały jeden brzeg, więc już w tym miejscu obcinam sznurek. Robię dodatkowe takie jakby oczko łańcuszka, wyciągam go. Teraz muszę znowu opalić tę końcówkę, żeby tutaj te włoski nie uciekały. No i wzdłuż gdzieś tutaj oczek chowam pod oczkami. A teraz pora na zszycie drugiej strony. Ja sobie robię taką pętelkę początkową, jakbym zaczynała robić łańcuszek. No i znowu łapię tutaj pierwszym oczkiem ścisłym, jakby przyszywam ten łańcuszek do torebki. Będę go teraz starała się wmanewrować i schować pod kolejnymi oczkami. Żeby od razu już mieć to z głowy. No i zszywamy do końca, obcinamy nitkę, opalamy końcówkę, końcówki chowamy, no i wtedy już będziemy tylko i wyłącznie montować zapięcie i co możemy teraz zrobić? Możemy tutaj zrobić takie zapięcie przyszywane na przykład, skórzane ewentualnie, jeżeli macie ochotę. Można wszyć sobie zamek, z podszewką nawet zamek. Natomiast ja oczywiście stanę na najłatwiejszym rozwiązaniu, czyli wszyję sobie od środka magnesik, który tylko delikatnie będzie mi przytrzymywał wnętrze, a do brzegów torebki przyczepię łańcuszek. Mam też takie 2 tutaj otwierane karabinki, można bezpośrednio montować na sznurku,
Łańcuszek oczywiście wybieram złoty, bo myślę, że do tego koloru sznurka pasuje najlepiej. Moja szydełkowa torebka, taka kopertówka, jest już gotowa. Bardzo mi się podoba efekt. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Ten kształt jest fantastyczny. Myślę, że na takie niezbyt dalekie wyjścia, gdzie nie trzeba dużo do torebki pakować i na takie eleganckie uroczystości, których na pewno mnóstwo będzie w najbliższym sezonie wiosenno-letnim, naprawdę będzie ok i że się Wam ten wzór przyda. Zapraszam do zobaczenia większej liczby zdjęć, a teraz już serdecznie Wam dziękuję za kolejne, myślę, bardzo udane torebkowe dzierganie i widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!